Spokój i dobro. Tu Hotel Foxtrot, Tango Echo. Kilka miesięcy temu uzyskałem pozwolenie radiowe i od razu otworzyła się przede mną wizja posłania balonu z zasobnikiem w stratosferę. No i dla informacji, nie tylko NASA może wysyłać coś w stratosferę. Jest to dostępne również dla zwykłych ludzi. I okazuje się to w moim zasięgu. No oczywiście, że w balonie byłby nadajnik SSTV. Podzieliłem sobie pracę na etapy i dzisiaj przedstawię Wam pierwszą część budowy nadajnika SSTV. Jeszcze nie sięgniemy nieba, ale skupimy się na zbudowaniu nadajnika naziemnego. Czyli na początku coś, co działa, nie wymaga wiedzy elektronicznej, najlepiej korzystając z gotowych elementów, by nie tworzyć koła od nowa. Byleby to było automatyczne i nie wymagało mojej interwencji. Oto idę w góry aktywować sotowy szczyt, wysyłam marker APRS i taki graficzny baner SSTV zapraszający do łączności niewątpliwie by mi się przydał. Więc jeśli ciekawi Was ten temat, zapraszam do odcinka. Moja stacja automatyczna będzie miała własne niezależne zasilanie. Ja lubię standardy, więc wybrałem sobie ogniwa 18650. Dwie pierwsze cyfry to średnica, czyli 18 mm, reszta to długość, czyli 650 mm. Wybrałem ten typ dlatego, że jest bardzo popularny, a co za tym idzie dostępny, czyli tani. Używkę do naszych celów można kupić za grosze, albo jak zepsuła się tobie hulajnoga elektryczna lub jakiś sprzęt elektroniczny, zanim go wyrzucisz, jest duże prawdopodobieństwo, że w środku mamy kilka dobrych sztuk tych właśnie ogniw. No to już znacie tajemnicę, skąd się biorą używki na rynku. Te ogniwa możemy przechowywać latami, jeśli zadbamy, by były naładowane w 60%. Ich napięcie maksymalne to 4,2 V, ale bardzo szybko spada i stabilizuje się w granicach 3,6 V. Należy pamiętać, by nie dopuścić do ich zbytniego rozładowania, co może je trwale uszkodzić. Ja z reguły nie dopuszczam napięcia poniżej 3 V. Z ładowaniem i jak ładować też można napisać niejedną pracę naukową. Mamy tutaj drobną filozofię w tej dziedzinie. Dlatego sugeruję nie tracić na to czasu i kupić sobie jakiś BMS, który będzie dbał o ładowanie i pilnował, by nie rozładować ogniwa poniżej normy. O, tutaj w prawym dolnym rogu mamy przykład takiego układu w cenie 1 zł, który ogarnie takie ogniwo. Ja po prostu kupiłem ładowarkę Litokala 600, która proces ładowania weźmie na siebie, a nawet potrafi przeprowadzić test tego ogniwa, podać jego pojemność, podejmie się również próby jego naprawy. Ja kupiłem ją głównie po to, by obserwować, co się dzieje z moimi ogniwami podczas eksperymentów. Na razie zbieram doświadczenia. Dobra, teraz radio. Tutaj nie będzie filozofii. Potrzebuję czegoś taniego, by nie było szkoda. Jak się spali, upadnie albo zgubi. Obecnie mamy boom na Quanshenga, a efekt skali i jego masowy zakup pięknie utrzymuje cenę na poziomie 60 zł. Więc mamy działające radio na 2 pasmach z własnym systemem zasilania, o który nie muszę się martwić. Dla mnie temat zamknięty. Kto na strychu ma gdzieś zapasy baofengów, też się nada. Byleby było tanio. To są moje założenia, gdy będę używał tego nadajnika w terenie, a różnie bywa z pogodą i z transportem. Z radiem będziemy łączyć się oczywiście po kabelku, dlatego potrzebujemy złącza Kenwood. Możemy je kupić osobno, uciąć od jakiejś kiepskiej baofengowej gruszki za kilka złotych lub skorzystać ze szpiegowskiej słuchawki, której podobno używał James Bond. Ja dostałem taką za darmo w jednej spadce z radiem, więc to jest chyba najtańsza opcja. Skorzystać, by nasza szpiegowska słuchaweczka była użyteczna, czyli ucinamy i opalamy chińską izolację, by prąd mógł swobodnie przepływać. Teraz wyjaśniamy. Ten gruby jack to wejście na mikrofon. Ten chudszy
to głośniki albo słuchawki. I teraz tak. Tu mamy minus mikrofonu, tu mamy plusik mikrofonu, tutaj będzie minus głośniczka, a tutaj na końcu będzie plus głośnika. Pozostałe są dla nas bezużyteczne, o tem tu u góry i tem w środeczku. Służą do komunikacji, no ale wiadomo, gruszka czy mikrofon nie ma komunikacji z komputerem. No to multimetrem możemy sobie sprawdzić, gdzie mamy przejścia. Konkretnie, który kolorek chińskiego kabelka odpowiada za to, co powiedziałem. A cała magia polega na tym, że jeśli mikrofon minus i głośniczek minus zewrzemy albo puścimy po jednej linii, to dojdziemy do momentu, jakby przycisk PTT sam się wciskał, czyli pełna automatyka. No to będzie radio samo nadawać, na czym mi zależy. Zaopatrzeni w tą wiedzę na temat złącza Kenwood, możemy się wybrać w drogę po źródło transmisji. Ja pokażę, jak zrobić to na Androidzie. Klikamy w sklep Play, wpisujemy nazwę programu SSTV Encoder i instalujemy. Ja po prostu korzystam z tego, co znam. Do tej pory używałem tego programu, gdyż rzucałem tam zdjęcia, puszczałem play i po prostu trzymałem przycisk PTTT i tak nadawałem z jakichś wieżyczek. Teraz zamarzyło mi się zrobić to automatycznie, bezobsługowo, że miał wolną rękę, ale że skoro ten program generuje transmisję SSTV, to wykorzystam. Wy oczywiście możecie skorzystać z jakichś Windowsowych, Linuxowych programów. Być może znajdą się też wersje dostępne online. Ja myślę, że Android jest na tyle popularny, że jednak większość osób skorzysta z tej opcji. Oczywiście są też inne programy na Androidzie, ale zaprezentujemy ten. Dobrze, program jest już zainstalowany i gotowy. My skupimy się na górnym menu. Od prawej strony u góry mamy 3 kropeczki, potem ikonkę aparatu i potem zdjęcia. My klikamy w to zdjęcie, czyli trzecia ikonka od prawej. Ja wskażę swoje zdjęcie przez menadżer plików. Zdjęcie mam w katalogu pobrane, więc wskażę je i nacisnę OK. Teoretycznie na waszym Androidzie będzie to inaczej wyglądać. Pewnie będziecie mieli też inne zdjęcie, ale sobie poradzicie. Teraz z górnego menu klikamy te 3 kropeczki, wybieramy pierwszą opcję zapisz do pliku WAV, przyznajemy uprawnienia do zapisu dla tej aplikacji. No i właśnie uporaliście się z całą transmisją SSTV, bez żadnej wiedzy jak to działa, jak to się koduje, jak to dekodować, jakie dźwięki, uzyskaliście plik. Jak wejdziemy sobie w menadżer urządzeń, to będziemy mogli go nawet podejrzeć albo usłyszeć. Pliki WAV przytrzymują nam dźwięk w bezstratnej kompresji, ale my tego nie potrzebujemy, więc możemy je troszeczkę zmniejszyć, konwertując do MP3. A skoro już jesteśmy na Androidzie i mamy jeszcze internet, ja przekonwertuję to w przeglądarce. W wyszukiwarce możecie wpisać WAV to MP3 online. Tych stronek, które robią to w locie, jest bardzo dużo. Nieraz tylko mają problem z dostosowaniem się do telefonu, ale tu w przeglądarce można też kliknąć 3 kropeczki, dać wersję na komputer i 2 palcami tak zsunąć, żeby był większy widok. No mnie rzuciło na stronę online audioconverter.com, klikam otwórz plik, następnie wybieram jego źródło, czyli tam gdzie się nam zapisał. Ja go będę miał w katalogu dźwięków. Plik się powolutku ładuje na stronę. Ja tymczasem mogę kliknąć jakość. Wybieram ekonomiczną 64 kilobity na sekundę. Klikam konwertuj. Strona jak zakończy pokaże nam przycisk pobierz. Pobieram plik. No i w menadżerze plików mogę podejrzeć efekt naszej pięknej MP3. Teraz moduł MP3. Wiadomo, ma być tanio, czyli jak się popsuje lub zgubi, to nie szkoda. Ja znalazłem JQ6500. 4 sztuki sprowadziłem z AliExpressu za około 50 zł. Tam mamy scalaczka z kilkoma megabajtami pamięci, więc plik dźwiękowy w formie MP3 pomieści, a ja nie muszę się martwić o karty pamięci, których nie mam, a które i tak by trzeba było dokupywać. One też zresztą lubią się psuć. Nasz moduł odpowiedzialny za dźwięk już na płytce prototypowej. Podłączmy więc kabel USB i podepnijmy go do komputera. Wgramy naszą wcześniej przygotowaną MP3.
Tak, małe urządzenie w Windowsie zaprezentuje się jako stacja dysków. My nie musimy się martwić o wgrywanie MP3 na kość pamięci. Mamy do tego celu przygotowane oprogramowanie. Wystarczy kliknąć w naszą stację dysków, uruchamia się program. Program jest w niezrozumiałym dla mnie języku, ale składa się z 2 przycisków i z 2 zakładek, więc losowe klikanie w cokolwiek już pokaże nam jego funkcjonalność. No i tu zobaczyliśmy, że przycisk na drugiej zakładce otwiera nam wybór plików, więc wskażmy naszą MP3, która znajduje się na telefonie. Następnie przejdźmy do pierwszej zakładki i wciśnijmy ostatni przycisk, który jest dostępny w tym programie. No i trwa proces wgrywania MP3 do naszego scalaka pamięci. Kto bardziej spostrzegawczy nawet zobaczy napis flash. Jak pasek postępu się zakończy, a przycisk będzie aktywny, proces jest zakończony. Dobra, teraz opowiem o płytce stykowej. Płytka stykowa zbudowana jest z takich blaszek poprzednich, czyli jeśli mamy ostatni pin na przykład w tej płytce, to te kwadraciki na prawo odnoszą się do tego ostatniego pinu, czyli mamy tutaj przejście. Czyli taka linia tutaj i tutaj, jeśli chodzi o pin pierwszy, wszystkie kwadraciki pierwsze na płytce stykowej odnoszą się do pinu pierwszego. Nasze ogniwo wpiąłem w taki koszyczek i podłączyłem do niego kabelki. Czerwony to będzie plusik, czarny to będzie minus. Też o czarnym będę mówił, że to jest uziemienie. No i przydałoby się powpinać do płytki stykowej. Po prawej stronie daję Wam cały schemat, ale do naszego nadajnika starczy nam użycie 5 pinów. Trzeci pin od dołu to będzie minus baterii, czyli uziemienie. Czwarty pin to będzie plusik baterii, czyli czerwony kabelek. A na samej górze po prawej stronie pierwszy pin to jest wyjście audio plus, drugi pin to jest wyjście audio minus. I ostatnia tajemnica, aby aktywować dźwięk trzeba zewrzeć minus baterii, czyli nasze uziemienie, tym pierwszym pinem po lewej stronie. On odpowiada za pierwszy dźwięk, który wgraliśmy. Jakbyśmy wgrali na przykład 4 dźwięki, to mamy osobno pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. No to podpinamy to wszystko. Czarny kabelek, czyli minus baterii, wpinamy w trzeci pin po prawej stronie od dołu. Następnie plusik baterii, czyli nasz czerwony kabel, wpinamy w czwarty pin po prawej stronie od dołu. Tak to wygląda i tak to się prezentuje. Możecie sobie dokładnie zobaczyć piny i wpięcia. No i teraz przetestujmy, skoro już mamy podłączoną baterię. Uruchammy sobie nasz pierwszy dźwięk. Weźmiemy sobie dodatkowy kabelek, którym zewrzemy uziemienie z przyciskiem pierwszym. Co prawda jeszcze nie mamy głośnika, ale efekt i tak zobaczycie. O tutaj jak dotkniemy ten pierwszy pin po lewej stronie u góry, odpali nam się nasza MP3, którą wgraliśmy. Na wyjście audio popłynie dźwięk, no głośnika nie mamy wpiętego, ale tutaj dioda się świeci i będzie się świecić tak długo, jak dźwięk będzie leciał. W międzyczasie zlutowałem kabelek, a stwierdziłem, że nie będę tego nagrywał, żeby nie męczyć Was zbyt długimi filmami. Ja będę potrzebował 3 kabli, więc tylko 3 końcówki sobie wyprowadziłem. No i ten tu mój żółty kabelek odpowiada temu wejściu mikrofonowi na plus, czyli podłączę go do wyjścia audio dodatniego. Czyli po prostu pierwszy pin po prawej stronie u góry, tak jak Wam pokazywałem, czyli wyjście płytki audio plus podpinamy do dodatniego wejścia mikrofonowego radiu. No a ten biały kabelek odpowiada mi za ujemne wejście mikrofonowe. O, dokładnie te tutaj. No to wpinamy do ujemnego wyjścia audio, czyli drugi pin od góry po lewej u góry po prostu. No i teraz przyszedł czas na decyzję, czy chcemy symulować ciągłe wciśnięcie klawisza PTTT w naszej pseudo-gruszce ukrytej w tym kablu, w sumie podłączonej do modułu MP3. No ja zdecydowałem, że chcę. No to biorę ostatni kabelek pomarańczowy, który odpowiada temu złączu, czyli ujemne wyjście głośnika. No i mostkuję z drugim pinem po prawej stronie u góry. Wiem, że jesteście ciekawi, więc zanim podłączymy, chwila niepewności. Jeszcze takie małe sprostowanie. Musimy poprawić nasz baner SSTV, który będziemy nadawać. Zabrakło tam znaku wywoławczego z pozwolenia radiowego. Kto go jeszcze nie ma, to szybko się na egzamin zapisujcie do UKE, póki są jeszcze terminy na 2024, bo możecie naprawdę poszaleć. W Polsce mamy dostępne takie prefiksy jak SP, SQ, SO, no i oczywiście Hotel Foxtrot. Resztę sobie wybieracie według zasad, no i pamiętajcie, żeby nic nie nadawać, póki ciągle czekacie na pozwolenie radiowe. Nie ma co łamać prawa, konsekwencje mogą być wielkie. Oczywiście w transmisji SSTV
Nie musimy ograniczać się do jednego zdjęcia. W jednej transmisji możemy przesłać bardzo dużo tych zdjęć, więc jak przygotujecie sobie kolejne zdjęcie, wygenerujecie wave'y, połączcie je sobie, zanim skonwertujecie do MP3. Wtedy otrzymacie jeden długi plik, który można nadawać. I w Quanshangu pamiętajcie, żeby wyłączyć TOTA, czyli ograniczenie nadawania. Domyślnie u mnie jest umieszczone na 2 minuty, mi to starcza. A skoro Quanshang już odpalony, przejdziemy sobie na pasmo 2-metrowe. W bandplanie zaleca się nadawanie SSTV na częstotliwości 144-500. No i też bardzo dużo osób nasłuchuje na tej częstotliwości i spodziewa się tej transmisji, w tym ja. No to pora usłyszeć nasze dzieło. Wpinamy kabel, zbieramy pin pierwszy po lewej górnej stronie. Oczywiście nie obejdzie się bez problemu, więc poprawimy kilka razy kabel. Podczas kręcenia tego odcinka spalone zostały 2 moduły. W tym jeden nawet oddał swój żywot na kamerze. Do odbioru tych pięknych dla uszu sygnałów możemy zainstalować program Robot 36 na Androidzie. Jak to zrobić? Instrukcja po prawej stronie. A tak kończy się etap pierwszy mojego nadajnika SSTV. Wersja prototypowa w teren jest zmontowana. W następnym odcinku powiem, jak zapętlić sygnał, by leciał w kółko. No i oczywiście odchudzimy masę tego radia, bo ten balon stratosferyczny tego nie udźwignie. No ale po kolei, to będzie etap drugi. Wytrwale czekajcie na następną część. Tymczasem żegnam się z Wami. Bardzo dziękuję za komentowanie filmów, lajkowanie i przesyłanie znajomym dalej. Pomaga to promować film w nieubłaganych algorytmach YouTube'a, a dzięki Wam pasja do krótkofalarstwa dotrze do większej ilości ludzi. Kto wie, może spotkamy się na pasmach. Do zobaczenia.